Czy Stefan Osowiecki naprawdę potrafił przewidywać przyszłość? Dlaczego z jego usług korzystał sam marszałek Józef Piłsudski? I czy polskie władze rzeczywiście nakazały mu milczeć o nadchodzącej wojnie? Poznajcie historię najsłynniejszego jasnowidza II Rzeczpospolitej, którą opowiemy w dzisiejszym filmie. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance Asi, spółka akcyjna. Początek XX wieku, zarówno na świecie, jak i w Polsce, był okresem dynamicznego rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Pojawiło się także wtedy wiele nowych prądów intelektualnych, ale i metafizycznych, które budziły szerokie zainteresowanie. Jednym z takich prądów był okultyzm. Przejawem tego ostatniego były organizowane coraz częściej seanse spirytystyczne, w trakcie których uczestnicy tych seansów za pośrednictwem wybranego medium usiłowali skomunikować się z zaświatami. O rezultatach tych kontaktów można było nawet przeczytać w ówczesnej prasie. Tej spirytystycznej modzie, jaka wtedy nastała, uległo wielu ludzi. Nawet bardzo sceptyczni wobec spirytyzmu polscy pisarze jak Bolesław Prus, Tadeusz Boj-Żeleński czy noblista Stanisław Reymont również brali udział w takich seansach. Reymont poświęcił nawet swoją uwagę jednemu z nich w swojej powieści Wampir. Nasz noblista zrelacjonował w niej czytelnikom swoje własne doświadczenia z udziału w spirytystycznym seansie, w którym wziął udział podczas swojego pobytu w Londynie. Ale prawdziwą gwiazdą spirytyzmu w naszym kraju stał się wtedy inżynier Stefan Osowiecki. Głównie dlatego, że sam organizował seanse spirytystyczne, dając w ich trakcie namacalne dowody swoich nieprzeciętnych, ponadnormalnych umiejętności. A to budziło wtedy szerokie zainteresowanie. Wzbudziło również takie zainteresowanie u marszałka Józefa Piłsudskiego, który stał się jedną z najważniejszych postaci odrodzonej Polski. Piłsudski po jakimś czasie sam zaczął eksperymentować w tym zakresie i nawiązał osobisty kontakt z inżynierem Osowieckim. Ten ostatni zauważył, że marszałek ma nawet spore uzdolnienia w tym zakresie. Stefan Osowiecki na pewno był wyjątkową postacią. Urodził się w 1877 roku w Moskwie, gdzie jego ojciec, Jan Osowiecki, był asystentem samego Mendelejewa, a potem założył własną fabrykę produkującą chemikalia. Młody Osowiecki ukończył elitarny moskiewski korpus kadetów, a potem podjął studia w równie elitarnym Instytucie Technologicznym w Petersburgu. Po jego ukończeniu wyjechał do Niemiec, gdzie pobierał praktyki zawodowe, między innymi w zakładach chemicznych Kassela. Ojciec szykował go na swojego następcę i chciał, aby syn miał za sobą niezbędną do kierowania fabryką praktykę. Tyle tylko, że w 1917 roku w Rosji wybuchła bolszewicka rewolucja, która te plany definitywnie przekreśliła. Młody Osowiecki jako reprezentant znienawidzonej klasy posiadaczy został skazany przez bolszewików na śmierć przez rozstrzelanie. Ale uratował go przed takim losem dawny szkolny kolega, który został wysoką figurą w CZK, tajnej bolszewickiej policji. Dzięki temu Osowiecki mógł wydostać się z bolszewickiej Rosji i przybyć do Polski. Zamieszkał wtedy w Warszawie. Jako dyplomowany inżynier z praktyką pracował w wielu zakładach branży chemicznej, między innymi w Towarzystwie Zakładów Żyrardowskich, warszawskim przedsiębiorstwie budowlanym,
w Warszawsko-Śląskiej Spółce Węglowej i Towarzystwie Przemysłu Chemicznego. Współtworzył również Warszawski Bank Handlu Zagranicznego. Obok pracy zawodowej Osowiecki cały czas prowadził spirytystyczne eksperymenty, w trakcie których rozwijał swoje ponadnormalne umiejętności. Te ostatnie odkrył u siebie mając zaledwie 14 lat, gdy podczas jednego ze szkolnych egzaminów udało mu się odczytać pytania egzaminacyjne, które znajdowały się w zalakowanych kopertach. To dokonanie tak go zafascynowało, że zaczął rozwijać u siebie tego typu umiejętności. Sporo też czytał na temat jasnowidzenia i telepatii. Do zdobywanych umiejętności w tym zakresie Osowiecki zawsze podchodził z iście naukową precyzją. I dokładnie tak wyglądały również organizowane przez niego później eksperymenty. Po jakimś czasie ich uczestnikami stali się naukowcy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Wśród tych ostatnich znaleźli się m.in. Charles Richet, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 1913 roku oraz Gustav Galey, ówczesny prezes Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego. Nic dziwnego, że seanse u Osowieckiego zaczęły być opisywane w naukowej prasie, a to zapewniało mu międzynarodową sławę. Osowiecki mógł tę sławę oczywiście dość łatwo zmonetyzować, ale tego nie zrobił. Wolał pomagać ludziom swoimi nadzwyczajnymi umiejętnościami z czystej życzliwości. I dokładnie tak robił. Gdy przyszły do niego pracownice pewnego banku, fałszywie oskarżone przez swoich szefów o kradzież pieniędzy, Osowiecki dzięki swoim umiejętnościom błyskawicznie znalazł prawdziwego złodzieja, ratując je przed organami ścigania i niechybną karą. To osiągnięcie stało się przedmiotem jego podziwu ze strony płci pięknej. Zresztą Osowiecki na brak kobiet w swoim otoczeniu nigdy nie narzekał. Stale był otoczony jakimiś wielbicielkami, które były zafascynowane zarówno jego osobą, jak i jego niezwykłymi zdolnościami. Do Osowieckiego zawsze była jednak długa kolejka petentów. Najwięcej było w niej tych, którzy za wszelką cenę chcieli poznać swoją przyszłość, zwłaszcza jeśli chodziło o sprawy sercowe. I Osowiecki opowiadał im ze szczegółami o tym, co spotka ich w najbliższej przyszłości, wzbudzając zazwyczaj ich wielkie zaskoczenie. Pewnego razu jakiemuś śpiewakowi operowemu Osowiecki przepowiedział rozwód z żoną. Jego przyczyną miała stać się nowa miłość śpiewaka, którą miał spotkać podczas swojego tournée po Stanach Zjednoczonych. Śpiewak był tym scenariuszem tak zaskoczony, że nie mógł w niego uwierzyć i od razu zadeklarował, że nie zamierza się nigdy rozwodzić. Ale po kilku latach nieoczekiwanie pojawił się znowu u Osowieckiego i zakomunikował mu, że wszystko, co mu przepowiedział, sprawdziło się co do joty. Najważniejszym klientem Osowieckiego został jednak marszałek Józef Piłsudski. Ten ostatni zainteresował się zjawiskami paranormalnymi i wykazywał nawet w tym zakresie niemałe uzdolnienia. Do pierwszego spotkania Osowieckiego z marszałkiem Piłsudskim doszło w 1930 roku, gdy ten ostatni zaprosił go do siebie. W trakcie tego spotkania Piłsudski podał Osowieckiemu do rąk zaklejoną przez siebie kopertę z napisanym na kartce zdaniem, którą to kartkę umieścił wewnątrz zaklejonej koperty. I Osowiecki odczytał to zdanie, nie otwierając koperty. A brzmiało ono tak: pocałuj mnie w dupę. Potem obaj panowie uzgodnili, że podejmą się wspólnie odczytania nawzajem swoich myśli, przybywając w tym samym czasie u siebie w domu. I gdy sprawdzono potem rezultaty tego eksperymentu, okazało się, że wypadł on pomyślnie. Sam Osowiecki opisał tę sytuację później
Tak. W chwili, kiedy już zacząłem widzieć telepatycznie marszałka, do pokoju weszła niespodziewanie moja żona i powiedziała głośno: znowu nie śpisz, znowu jakieś doświadczenia, czy nie szkoda elektryczności? Rzuciłem bez myśli zdanie: nie wiem dlaczego, lewa ręka mnie tak silnie boli. Przytaczam odpowiedź, gdyż te słowa zostały usłyszane przez marszałka. Przypuszczałem, że nasz wspólny eksperyment chybił. Nazajutrz z rana odwiedził mnie pułkownik Wieniawa Długoszowski i oświadczył, abym przybył do ministra Patka, gdzie miałem spotkać się z marszałkiem. O oznaczonej godzinie udałem się tam. Marszałek przyjął mnie i rzekł: Słyszałem, lewa ręka silnie boli. A potem jakąś odpowiedź innej osoby. Podejmowane przez jasnowidza prośby najczęściej dotyczyły odczytywania zamkniętych w kopertach treści. I Osowiecki rzeczywiście odczytywał te treści bezbłędnie, podając przy tym cechy charakterystyczne osób, które były ich autorami oraz okoliczności, w jakich one powstały. Ale Osowiecki podejmował również takie prośby, które wiązały się z jego bilokacją, czyli przemieszczeniem w danej chwili w inne miejsce. Pozostając w towarzystwie wybranych przez siebie osób, wędrował więc w zupełnie inne miejsce niż aktualnie przebywał, a następnie opisywał ze szczegółami, co zobaczył w tym miejscu. Jego relację porównywano następnie z relacjami osób, które rzeczywiście były w miejscach, które jasnowidz odwiedził. Te seanse były dla niego jednak tak wyczerpujące, że nie mógł przeprowadzać ich zbyt często. Aby wyjaśnić fenomen swoich nadzwyczajnych umiejętności, Osowiecki napisał książkę zatytułowaną Świat mego ducha i wizje przyszłości. W tej książce przedstawił liczne relacje świadków swoich eksperymentów. Przedstawił także swoją własną wersję dziejów ludzkości, oczywiście z punktu widzenia boskich zamierzeń. Opisał również przyszłość, jaka ma czekać świat. Wyjaśnił także, jak on sam postrzega swoje nadzwyczajne uzdolnienia. Nic dziwnego, że jego książka bardzo szybko stała się prawdziwym bestsellerem. Ale oprócz tego wszystkiego Osowiecki przewidział również wybuch II wojny światowej. Powstrzymał się jednak z ogłoszeniem tej prawdy opinii publicznej, rzekomo na cichą prośbę polskich władz. Osowiecki przewidział także swoją własną śmierć. Jak zakomunikował przyjaciołom, miał zostać w przyszłości rozstrzelany przez Niemców, a jego ciała miano nigdy nie znaleźć. Ale zanim tak się stało, jeszcze wielokrotnie wykorzystywał swoje nadzwyczajne umiejętności, głównie do tego, aby poinformować ludzi o losie ich zaginionych bliskich. W czasie niemieckiej okupacji potrafił nawet zlokalizować osoby, które trafiły do obozów koncentracyjnych i więzień, a także określić ich aktualny stan zdrowia. Rzekomo posługiwał się w czasie niemieckiej okupacji listem żelaznym od Hitlera, gwarantującym mu bezpieczeństwo. To miała być nagroda od pewnego wpływowego niemieckiego przemysłowca z otoczenia Hitlera, któremu Osowiecki pomógł kiedyś odnaleźć zwłoki zamordowanej córki. Czy tak rzeczywiście było, tego jednak do końca nie wiemy. W każdym razie ten list chyba nie uratował Osowieckiemu życia. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, Niemcy wygonili na ulicę wszystkich mieszkańców kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 27, w której zamieszkiwał wtedy Osowiecki. Zabrali ludzi młodych, a starszym, w tym także Osowieckiemu, pozwolili się oddalić. Jasnowidz wraz z żoną udali się wtedy na plebanię pobliskiego kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Ale rankiem następnego dnia na plebanię przyszli Niemcy
i zabrali wszystkich obecnych tam mężczyzn, w tym także Osowieckiego. Wszyscy zabrani mężczyźni trafili do gmachu dawnego Inspektoratu Sił Zbrojnych przy ulicy Szucha, gdzie byli już inni zatrzymani mieszkańcy Warszawy. Pomiędzy 3 a 6 sierpnia 1944 roku wszyscy z nich zostali przez Niemców rozstrzelani i dokładnie wtedy rozstrzelany został również Stefan Osowiecki. Prochy ofiar zostały jednak ekshumowane dopiero w 1946 roku i pochowano je w zbiorowych mogiłach na cmentarzu wolskim. Dopiero wiele lat później na rodzinnym grobowcu Osowieckich na cmentarzu powązkowskim wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą pamięci najsłynniejszego polskiego jasnowidza, z którego pomocy korzystał sam marszałek Piłsudski. W 2016 roku ukazała się również książka Stefana Osowieckiego „Świat mego ducha i wizje przyszłości”, z której możemy dowiedzieć się o jego najważniejszych przepowiedniach i to zanim jeszcze wybuchła II wojna światowa. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka „Ostatnie polskie powstanie”. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.